poprzednim odcinku. Greg Sikora, Adam Kruszewski. Dzień dobry, panowie. Puszczę tutaj trochę, jak to się mówi w krypto, alfę, tak? Inside News. Inside News, tak. Współpracujemy również z Greencellem. U was widać, że macie ludzi, którzy znają blockchaina, macie fachowców z tej branży, którzy mają doświadczenie zdobyte w konkretnych podmiotach, które są gigantami tej branży i współpracujecie z dużymi graczami z branży. On powiedział na wszystko, jakich błędów nie powinniśmy unikać, które on wcześniej popełnił. No jest kryptoekipa, z którą nawiązaliśmy współpracę, Andrzej, DDD, czyli tak jakby teraz zaczynamy się pojawiać na rynku polskim i mam nadzieję, że zostaniemy dobrze przyjęci. My naszym projektem i tym, co robimy, po prostu wzmacniamy sektor energetyczny. Powiem Ci więcej. Ja na przykład i nasz team, wszyscy wierzymy bardzo mocno, że energia to jest waluta przyszłości. Kto dzisiaj ma być odbiorcą usług Chain for Energy? Dobrze, to żeby odpowiedzieć na to pytanie, musielibyśmy nazwać konkretnie te 3 produkty, które w tym momencie mamy u nas na tapecie. Mi Tak. się wydaje, że ja jestem niewolnikiem tego systemu, który rzeczywiście został zbudowany, tak? To, co tak naprawdę jest istotne i na tym jest rynek, to jest energia jako towar. I tym się handluje. Tak jak dzisiaj ja słyszę od Grega, można zmienić operatora, energia jest towarem. Ostatnio padła informacja o tym, że od 2035 roku rzeczywiście nie zarejestrujemy i nie zostanie wyprodukowany nowy samochód. Nie zarejestrujemy nowego samochodu w Unii Europejskiej spalinowego. Trend na elektromobilność w tym momencie rzeczywiście jest ogromny, on jest zauważalny. Nawet więcej, powiedziałbym tutaj akurat w tym przypadku, i to jest taki news sprzed 2 godzin. Dzisiaj podłączyliśmy pierwszą Teslę pod nasz system rozliczeniowy i pod ładowarkę jednego z naszych tutaj partnerów, to jest akurat Greencell, o którym mówiliśmy na samym początku. No to polecam, Maciek, przyjedź samochodem elektrycznym, na pewno gdzieś tam jakiś znajdziesz. I powiedzmy, że będzie popularne te ładowanie przenośne, to ty chcesz mi powiedzieć, że wy macie już działający produkt, platformę, że możecie to wszystko po prostu, krótko mówiąc, rozliczać. Każdy będzie mógł skorzystać, pobrać naszą aplikację, skorzystać z ładowania, podjechać, zobaczyć jak działa. To jest pierwsza wersja. Po prostu chcieliśmy pokazać, że można energię zamienić na token. Tutaj Więc, kusi mnie powiedzieć, ale to mówię w formie żartu, że to, co powiedział Adam, słuchajcie, jak chcecie, żebym dobrym elektrykiem zajechał na testowanie produktu i ładowania mobilnego, to zrzutkę zaraz zrobimy. Krypto, adres jest pod filmem, słuchajcie, w eterze zbieramy. Wiemy mniej więcej, jakie macie produkty, wiemy tak naprawdę, jakie problemy, przynajmniej mamy sobie mniej więcej omówione, jakie problemy chcecie rozwiązać. No i teraz pewnie, Greg, pytanie do Ciebie, no ale tak naprawdę powiedziałeś, że chcecie wymieniać energię elektryczną na token. Po co w ogóle jest token w Chain for Energy? Jaka tu jest tak naprawdę użyteczność tego tokena? Może lepiej warto było zostać przy fiatach, zrobić po prostu aplikację do rozliczeń i nie bawić się w ten cały blockchain. No dokładnie. I po co się bawić ten blockchain? Robić hype. To zanim przejdziemy do tokenu, to w ogóle zastanówmy się, po co w ogóle to jest blockchain, bo często mamy też to pytanie. No fajny pomysł, bo tak jakby te nasze produkty oferujemy w modelu SaaS-owym, czyli Software as a Service, w modelu subskrypcyjnym. No i po co w ogóle ten blockchain? I tak naprawdę ja chciałbym wrócić do tego, co na samym początku powiedzieliśmy, jak się przedstawialiśmy, że my jako firma OWO, która jest od wielu lat na rynku telekomunikacyjnym, zostaliśmy zaproszeni do takiego bardzo fajnego projektu, żeby zrobić rozwiązanie do rozliczeń na roamingu dla największych grup operatorskich. Tam była grupa Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, Vodafone, T-Mobile US i my zostaliśmy zaproszeni do tego projektu jako firma technologiczna, żeby pomóc im to zrobić. I tak naprawdę ja wtedy zrozumiałem, że jeżeli są takie firmy, które są konkurentami od zawsze i one mogą wykorzystać Distributed Ledger, technologię blockchain. Oni akurat zrobili to na Hyperledger jako private blockchain
i są w stanie wykorzystywać wspólny ledger do rozliczeń roamingu, no to jest idealny case, żeby zastosować to na innych rynkach. No i właśnie ta energetyka jest na dzień dzisiejszy na takim etapie, że my wchodzimy w okres transformacji. Tu będzie ogromna innowacja i my chcemy być częścią tej innowacji. No i teraz pytanie jest, co my z tego blockchaina wykorzystamy w tych naszych produktach. No mamy 3 filary. Jeden filar to jest niezmienność, immutability, czyli zapisywanie, trakowanie produkcji Tak. zielonej energii, zużycia zielonej energii, tak żeby to było transparentne, żeby każdy mógł sobie to Przejrzyste. zobaczyć, żebyś na przykład jak będzie zmieniał dostawcę energii, to żebyś mu mógł pokazać, o, to są moje dane, proszę bardzo, ja tutaj Pokazać przez historię, tak jest. Dokładnie, że to są twoje dane, to nie są dane spółki obrotu energii, to są twoje dane i masz prawo je przenieść i wykorzystać u kogoś innego. Jest jeszcze kwestia podpisywania kontraktów, żeby nie trzeba robić roboty papierkowej i tak dalej. Drugi filar to jest automatyzacja, czyli wykorzystanie smart kontraktów do zawierania kontraktów, dynamiczne taryfy. Ja już nie będę wchodził tu w szczegóły, bo się rozgadaliśmy, ale generalnie wiesz, token swap, no wszystkie rzeczy, które znamy tak naprawdę ze świata DeFi. I trzeci filar to jest DAO. I z jednej strony on-chain governance, które my mamy w blockchainie i to już działa. Mamy w tym momencie jest 4. proposal procesowany i tutaj muszę się pochwalić, moje community jest bardzo oddane i zazwyczaj mamy około 90% uprawnionych do głosowania głosuje. Głosuję. Tak, i ten proposal jest w ogóle na razie 100% na yes, więc generalnie wpisujemy się w... Ciut lepiej niż w arbitrum ostatnio. No właśnie, powiem Ci szczerze, że miałem też tą analogię wziąć pod uwagę. No u nas jest po prostu prawdziwe DAO. No, i nawet ten proposal, który teraz idzie, jak on przejdzie, on dotyczy upgrade'u blockchaina, to ten upgrade się wykona w konkretnym bloku. Po prostu już nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać. I to jest też ważne, że to są takie... W kosmosie jest to super rozwiązane. A oprócz tego, jak ty będziesz miał ten swój taki side business, że zrobisz sobie tą farbę i będziesz sprzedawał energię swoim sąsiadom, to damy wam DAO, żebyście mogli podejmować wspólnie decyzje w społeczności energetycznej, żeby nie trzeba było robić tego w jakiś nie wiadomo jaki sposób, jakieś umowy i tak dalej. Po to ten blockchain wykorzystujemy. Dobra. Okay. No i teraz przejdźmy do tokenu. Jaka jest użyteczność tokenu? My mamy layer 1 blockchain, więc gas fee, to jest tak jakby coś, co tutaj chyba wszyscy rozumieją, po prostu jest to token użytkowy. Druga rzecz, jest to blockchain delegated proof of stake, więc stakeowanie na potrzeby zabezpieczania sieci, zarówno dla walidatorów, którzy utrzymują tą sieć. Tutaj się pochwalę, mamy na naszym blockchainie walidatorów rozsianych z 17 krajów. Jest bardzo zdecentralizowany. Pochwalę się jeszcze raz, bo jest taki portal obserwatory.zone. Polecam, żeby sobie tam wejść i tutaj jest informacja, jaki jest quality blockchainu w ekosystemie Kosmos. I my mamy najwyższy score, jeżeli chodzi o blockchainy w kosmosie, więc tutaj mamy w tym też momencie... dodam tylko, że dla osób, które rzeczywiście są technicznie zainteresowane nodami, to będzie oddzielny materiał, tak? Dzisiaj też nie będziemy tego omawiać. My jako Kryptoekipa również będziemy tu was wspierać, wy będziecie wspierać nas i pokażemy jak to postawić, jak to wszystko działa, czyli tutaj będzie materiał. Tak, dokładnie. To jest w ogóle też, nie wiem, czy mogę taką alfę powiedzieć, że zdecydowaliście się, żeby dołączyć jako jeden z walidatorów do Tak naszego jest. blockchaina. Bardzo się cieszymy, bo to jest też taki ten element edukacji, o którym rozmawiamy. Dobra, wracając do użyteczności, czyli tu mamy już te 2 podstawowe użyteczności. Trzecia użyteczność to jest governance i on-chain governance i to jest, tak jak powiedziałem, takie prawdziwe governance, czyli te wszystkie biznesy, osoby, które będą posiadały token, będą miały wpływ na rozwój projektu. No i jeszcze takie użyteczności dla biznesu, czyli discount.
biznesy, które będą chciały wykorzystywać te produkty, nasze produkty, będą mogły obniżyć sobie koszty operacyjne poprzez to, że będą lokować tokeny i będą miały discounty. Ładowanie samochodu, no wiele use case'ów, które są związane z energetyką. No po prostu token bardzo dużo rzeczy ułatwia. Naprawdę z jednej strony wchodzi się troszeczkę w tematy, nazwijmy to takie krypto, ale z drugiej strony posiadając token i jak jesteś w stanie token przesłać z jednego portfela na drugi, no to tutaj otwierają się ogromne możliwości. Okej, bo jeżeli chodzi o korzystanie na przykład, nie wiem, z waszej platformy czy aplikacji, to tutaj tak jakby będzie można płacić za te usługi tokenem, czy jeżeli przychodzą partnerzy, oni będą musieli rozliczać się w walutach fiducjarnych? I tak, i tak. Tak jakby opłaty są przeliczane na fiaty, czyli tak jakby to jest podstawowa oferta, bo to jest chociażby, my tutaj wyciągnęliśmy dużo wniosków z projektów, które weszły w energetykę parę lat wcześniej, na przykład Energy Web Token. Oni próbowali forsować takie rozwiązanie, że płać tokenem. No niestety biznes tego nie kupuje. Nie. To nie działa. Tu się Oni muszą w mieć. 100%, szczególnie jeżeli token jest jeszcze mały, nie ma odpowiednich płynności, to jest coś, co wręcz na początku zabija projekt, absolutnie Tak. nie przyspiesza. To można dołożyć w momencie, kiedy już mamy partnerów, kiedy projekt jest na 100% zgody. Dokładnie, dokładnie. I my w tym momencie mówimy tak, płać w fiatach, jeżeli rozumiesz, o co chodzi, chcesz płacić mniej, proszę bardzo, jest tu opcja, możesz kupić tokeny od nas z rynku, zastejkować, płacić mniej. Możesz być walidatorem, to jest kolejna rzecz, czyli w ogóle tak jakby wspierać sieć i też być częścią ekosystemu, że ty korzystając z tego rozwiązania, tak naprawdę wiesz, że masz wpływ na ten ekosystem i obniżasz sobie ryzyko business continuity. Tak. Więc to są takie elementy. Plus, no wiesz, my będziemy mieli aplikację mobilną. Mając aplikację mobilną i użytkownika, który korzysta z niej, no to też dużo możliwości tutaj się pojawia. Mamy sporo fajnych pomysłów, co chcielibyśmy zrobić. Adaś zawsze opowiada, że on chciałby mieć coś takiego, jak masz aplikację mobilną w telefonie, jeżeli chodzi o bankowość, to on chce mieć taki Energy Wallet, wiesz, w kieszeni, żebyś miał po prostu tą energię w kieszeni. Dokładnie tak, dlatego powiedziałem, że energia będzie kiedyś walutą przyszłości. I ja to tak traktuję, to jest jeden z celów rozwiązania, ale jeszcze w przyszłości. Okej, dobra, to teraz tak. W jakim miejscu w ogóle jest teraz token? To znaczy tak, wiemy, że oczywiście można tutaj dołączyć, wspierać sieć, postawić noda, ale zaraz pojawi się milion pytań, kiedy listing, gdzie to kupić, jak to wygląda, w jakiej fazie sprzedaży jesteśmy, więc tutaj też Greg jakbyś parę informacji podał związanych tak naprawdę z miejscem, w którym jesteśmy, jeżeli chodzi o sam token. Jeżeli chodzi o dystrybucję tokenu, to my jesteśmy teraz na etapie przejścia do private sale'a i no, tak naprawdę w kwietniu rozpoczęliśmy. Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć nasz projekt, to może się z nami skontaktować, czy to bezpośrednio z nami przez media społecznościowe, czy przez stronę, a public sale planujemy w okolicach czerwca. To będzie taki dobry moment, bo w Polsce jest NBX, my też będziemy na evencie Gateway w Pradze, który jest dedykowany dla społeczności Kosmos i no jak warunki rynkowe pozwolą, bo to też ja chciałbym tutaj taki disclaimer zrobić, bo no, nie chcielibyśmy po prostu w złych warunkach listować projektu, to planujemy to zrobić na koniec czerwca. Jeżeli coś by się wydarzyło na rynku. Historia zatoczy koło, sprzedajemy w maju, ludzie z kapitałem na czerwiec czekają na Chain for Energy na hostce, nie? Więc no, jest okej. Tak, dokładnie. A jak nie, to spotykamy się we wrześniu. Jest event kosmosowy Cosmoverse. W tym roku będzie w Istambule. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Tam będziemy się prezentować. Okej. Muszę zadać jeszcze jedno trudne pytanie. No bo oczywiście wiemy, w jakim miejscu jest rynek, też fajne macie naprawdę zdrowe podejście co do samego listingu, do wejścia odpowiedniego. Tutaj też, Greg, wspomniałeś, że jesteście już po pewnych fazach zamkniętych.
No i oczywiście te pytanie, które muszę zadać, to czy w momencie, jeżeli rynek będzie w trudnym miejscu, jeżeli będziemy przesuwać tutaj listing kolejne fazy, czy wy jesteście w stanie po prostu pracować, czy jest kapitał, żeby dzisiaj projekt Cherf Energy, żeby wasze spółki mogły spokojnie pracować nad produktem i dowozić te rzeczy, które mamy zapisane w waszej roadmapie? Tak, jeżeli chodzi o tak naprawdę business continuity z tej perspektywy, to z jednej strony prowadzimy działalność w projekcie Chain for Energy, ale z drugiej strony mamy biznes OWO. Moim klientem są operatorzy, my tak naprawdę robimy dla nich projekty i to pozwala nam realizować ten projekt bez problemu. Oczywiście, jeżeli ten fundraising się będzie przedłużał, to pewne tematy nam się poprzesuwają, więc może ta roadmapa nie będzie tak dynamicznie dostarczana, jak byśmy chcieli, ale będziemy je mogli spokojnie realizować przy mniejszym zaangażowaniu. Mhm. To jeszcze o co chciałbym zapytać, jeżeli chodzi o roadmapy, to oczywiście powiedziałeś też o listingu, to jest zależne od wielu rzeczy, ale tak naprawdę na czym teraz najbardziej się skupiacie? Jakie są takie najważniejsze cele Chain for Energy, właśnie żeby dowieść powiedzmy do końca tego roku? Co jest takim waszym głównym corem, na czym wam najbardziej zależy? Tak jak mówię, pomijając gdzieś tam temat listingu tokena, tak? Bardziej chodzi mi to od strony produktowej, czy od strony partnerów, czy od strony gdzieś tam pokazania waszego projektu? Super, bardzo fajne pytanie, bo tak naprawdę no z jednej strony my skupiamy się na listingu, który jest istotnym elementem, ale realizujemy produktową roadmapę i to są ten use case CV, który chcielibyśmy doprowadzić do takiego stanu po prostu beta pierwszej wersji produktu komercyjnego. Spółdzielnie energetyczne, tu mamy zapotrzebowanie, po prostu mamy konkretne społeczności, które czekają na ten produkt i to chcielibyśmy mieć uruchomione, ale to, co tak naprawdę jeszcze chcielibyśmy w tym roku zrealizować, to chcielibyśmy odpalić business development na rynek niemiecki szeroko pojęty, czyli Niemcy, Austria, Szwajcaria. Nomen omen, tutaj chyba dzisiaj to nie padło, my jesteśmy projektem, który jest projektem ze Szwajcarii, tak naprawdę token jest tam wylistowany i tak naprawdę my chcemy docelowo się przeswitchować, żeby ten business development był realizowany ze Szwajcarii. Na dzień dzisiejszy to jeszcze nie jest ten etap, to jest w tym momencie po prostu za drogie. Tam też będzie fundacja, która będzie rozwijała blockchain jako public good, na którym będą się budowały inne biznesy, więc tutaj tak to wygląda. Mhm. Okej, panowie, przez te moje podstawowe punkty przeszliśmy. I teraz tak, słuchajcie, wiemy, że temat jest nowy, trudny. Zachęcamy wszystkich do zostawiania pytań pod tym filmem, i tych trudnych, i tych ładnych. Myślę, że zespół Chain for Energy to nie było ustalone za najlepsze pytania. Może jakieś kubki czy koszulki zostały, to może te najlepsze pytania, jak się naprawdę tutaj ktoś zagłębi w projekt, nagrodzimy. Również my jako kryptoekipa jak najbardziej będziemy mieć dla was książki od Chain for Energy, także to wszystko będzie zebrane. No i słuchajcie, to jest tak jakby pierwszy taki rzut na projekt. Zachęcam wszystkich do sprawdzenia przede wszystkim dokumentacji. Będziemy sobie rozmawiać. Adam, wiem, że ty już tu planujesz nam tą kampanię w terenie, więc spodnie Moro u mnie już kupione. Maciek, zanim kampania w terenie, to ja pierwszy zadam pytanie pod filmem, ale do ciebie, to może dostanę kubek kryptoekipy. Nie, zdecydowanie kubki będą. Ja tutaj sobie dzisiaj właśnie piłem kawę z tego kubka. Byłem w szoku, bo one były na InvestCaps. Myśleliśmy, że nie rozejdą się. Tam byłem u was na stanowisku. Okazało się, że w jeden dzień się rozeszły. Po prostu ja byłem naprawdę w szoku. Tak Więc jest. Natomiast tak jak mówię, no to jest taki etap, słuchajcie, też ja lubię rozmowy branżowe. Wydaje mi się, że ja jestem zadowolony, przeszedłem przez większość punktów i teraz zaczynamy zbierać te pytania. Widzimy się na live'ie. No i tak jak mówię, my jako kryptoekipa tutaj jesteśmy też partnerem. Będziemy stawiać noda, będziemy wspierać sieć, będziemy się od was uczyć. To nie jest temat dla mnie taki jak każdy i mi się wydaje, że każdy, kto popatrzy jednak na ten film dość obiektywnie, tak, to myślę, że da się tutaj wyczuć, że ja też się uczyłem i że to nie jest taka rozmowa, jak mówiłem, że ja znam odpowiedź i po prostu pytam, żeby zapytać, nie? Więc tak.
Panowie, dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Zaczynamy zbierać pytania, także zachęcamy wszystkich do zostawienia ich pod tym filmem. Pod filmem macie wszystkie ważniejsze linki dotyczące właśnie projektu Chain for Energy. Dla mnie temat ciekawy, temat niełatwy, no ale będziemy razem tutaj starali się prezentować projekt polskiej społeczności. To, co powiem obiektywnie od siebie i to jest naprawdę coś, co gdzieś tam płynie też z mojego serca. Rzeczywiście widzę potencjał, widzę coś innego, widzę dotknięcie prawdziwej branży i widzę rzeczywiście, że robicie produkt, który ma rozwiązywać problemy, które już są, ale trzeba je rozwiązać, bo to przynosi przyszłość, bo jeżeli mamy iść w kierunku właśnie tutaj tej zmiany energetycznej, to warto być puzzlem w tej układance i wy rzeczywiście dostarczacie te produkty, które mają być częścią tej rewolucji. Tak? Dla wielu osób być może temat trudny, no ale po to jesteśmy, żeby tutaj edukować i po to wy jesteście, panowie, żeby wszystkich nawet tych trudnych odpowiedzi udzielić. Zdecydowanie. Zapraszamy na live'a, odpowiemy na wszystkie pytania. Dziękuję, panowie, i do zobaczenia. Dzięki wielkie. Dzięki. Cześć wszystkim.